tych organizacjach, w których AI weszła oddolnie, decyzja zarządcza o wykorzystywaniu, o wdrażaniu jest już spóźniona. Rzeczą ludzką zupełnie jest to, że po prostu jeśli możemy ułatwić sobie życie, to sobie to zrobimy. Wynikało, że zbadane przez nas organizacje nie są w stanie rozróżnić, jakiego rodzaju dane wykorzystują. Może się okazać, że to pierwotne zachłyśnięcie się technologią nie jest takie zupełnie skuteczne. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu podcastów TME Better Safe Than Sorry, w których poruszamy szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa w biznesie. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wdrażaniu i bezpiecznym projektowaniu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. W naszym studiu dzisiaj fantastyczny gość, ekspert prawa nowych technologii, radca prawny, doktor habilitowany Dominik Lubasz, z którym będę miała przyjemność porozmawiać właśnie na ten temat. Dominiku, dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia. Powiedz proszę, jakie Ty masz związki ze sztuczną inteligencją i dlaczego właśnie ten temat wybraliśmy na dzisiejszą rozmowę? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jest mi miło bardzo, że mnie gościcie. No tak. Jest to połączenie pasji i praktyki oraz chyba nogi naukowej. Pierwszy aspekt pasji, on był podstawą badań i dlatego też habilitacja z tego na tym oparta, na pewnej koncepcji wdrażania czy modelowania wdrażania sztucznej inteligencji, która uwzględnia perspektywę zasad, w tym zasad etycznych. Drugi aspekt, który jest komplementarny do tego, no to oczywiście praktyka. Współpracowaliśmy ze sobą wiele lat w obszarze ochrony danych osobowych, a on w sposób naturalny wraz z rozwojem technologii dotknął również sztucznej inteligencji i stąd te praktyczne aspekty wdrożeniowe tutaj się pojawiają. No i trzeci aspekt to powiedziałbym takiego kształtowania obszaru publicznego i politycznego z tym związanego, bo jestem aktywny w ramach grupy ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jestem koordynatorem grupy do spraw AI, która opracowuje materiały wdrożeniowe. Przeprowadziliśmy badanie rynku dotyczące tego, więc trochę dzisiaj pewnie o tym będziemy rozmawiać. No i obszar regulacyjny, czyli tam, gdzie jestem aktywny jako ekspert Europejskiej Rady Ochrony Danych. To się wszystko spina na uniwersytecie w ramach badania tego obszaru w centrum, które właśnie tworzę. Więc myślę, że wieloaspektowo będziemy mogli tą dyskusję sobie dzisiaj poprowadzić. A jak centrum będzie się nazywać? Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Legal Tech. Na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji, tak. Super, będziemy śledzić na pewno. Trzymać kciuki najpierw za utworzenie. Tak, tego centrum. Dziś chciałabym zadać kilka konkretnych pytań o wdrażanie projektów opartych na AI, ale żeby zacząć, powiedz proszę, czym dla Ciebie jest w ogóle sztuczna inteligencja? Jak Ty rozumiesz to pojęcie? Ja jestem prawnikiem, więc nie będę uciekał specjalnie od tej perspektywy, ale zanim pewnie do niej dojdziemy, no to myślę, że warto dwa słowa powiedzieć o tym, że no musimy patrzeć na sztuczną inteligencję jako na pewne zjawisko. Tak? I to po drodze jest gałąź nauki, no, która bada w jaki sposób my myślimy, jak podejmujemy decyzje, czyli w jaki sposób imitować sztuczną inteligencję można technologicznie. I to w zasadzie wyjaśnia od strony naukowej ten fenomen. Od strony regulacyjnej z kolei nie mamy definiowanego pojęcia sztucznej inteligencji. Odnosimy się już do aplikacji sztucznej inteligencji, czyli do systemów sztucznej inteligencji o określonych cechach i one są zdefiniowane w prawie, w akcie o w sprawie sztucznej inteligencji, o której będziemy dzisiaj też rozmawiali, no bo on tworzy pewien obszar ram prawnych, jako jeden z aktów prawnych, obszar ram prawnych dla wdrożeń tychże systemów no, w sposób uregulowany. Ale to jeszcze przed nami, myślę. A powiedz proszę, Ty
bardzo aktywnie od wielu lat wspierasz biznes w tworzeniu rozwiązań, które są bezpieczne od strony prawnej, które są uporządkowane organizacyjnie. Z Twojego doświadczenia, jak wygląda teraz obraz rynku? Gdzie najczęściej spotykamy te rozwiązania wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji? I czy to są już pełnoskalowe wdrożenia, czy to są raczej takie doraźne rozwiązania i szybkie wdrożenia operacyjne, które usprawniają nam pewne obszary tylko działania tych organizacji? Bardzo ciekawe i też bardzo złożone pytanie, bo trzeba poruszyć kilka aspektów. Pierwszy jest związany z różnorodnością modeli sztucznej inteligencji. Znaczy, nie można mówić o tym, czy rynek i sztuczna inteligencja w jakiś sposób ze sobą korelują, w tym sensie, gdzie jesteśmy na rynku, przy wdrożeniach biznesowych, w kontekście sztucznej inteligencji. Trzeba to bardziej zniuansować do różnego typu modeli i zastosowań, czyli tak naprawdę do cyklu hype'u sztucznej inteligencji, który pokazuje, on rysowany jest co roku przez Gartnera, bardzo ciekawe opracowanie, które pokazuje, jak różne technologie związane ze sztuczną inteligencją, od modeli językowych, które najczęściej znamy, a do których sztuczna inteligencja przecież się nie ogranicza, do różnego rodzaju aplikacji bardzo sprecyzowanych dla celów procesów biznesowych, magazynowych, logistycznych, optymalizacyjnych, działanie zapewniających bezpieczeństwo, więc o bardzo specyficznym zastosowaniu, a nie ogólnym. No i wreszcie jest jeszcze jeden aspekt tego dotyczący, gdzie jesteśmy z perspektywy społeczno-ekonomicznej w kontekście rozumienia po pierwsze tego pojęcia, a także gotowości i woli implementacji w naszych organizacjach. I może od tego ostatniego aspektu bym zaczął, bo on jest w sumie bardzo, bardzo ciekawy i o tym mogę powiedzieć z perspektywy własnej praktyki, że o ile w 2024 roku mówiliśmy ewidentnie o hypie technologicznym, o tym, że konkurent ma, ja też muszę mieć. To była mniej więcej ten poziom dyskusji. Nie zastanawialiśmy się, czy przedsiębiorcy nie zastanawiali się nad tym, po co wdrożyć, jaki to benefit będzie, tylko żeby wdrożyć, więc obszar dyskusji był zupełnie inny, zupełnie inne potrzeby. To oczywiście bardzo szybko skończyło się nieosiągnięciem celów, no bo de facto cele były niezdefiniowane, ale już dzisiaj, powiedziałbym od połowy 2025 roku, mamy dużo bardziej świadome podejście klientów, którzy wiedzą, czego oczekują, którzy zrobili analizę, która pięknie po polsku nazywa się AI Discovery, czyli tego odkrycia potrzeb organizacyjnych i strategicznych możliwości technologii, żeby te potrzeby organizacyjne zaspokoić. I w tym momencie w wielu organizacjach jesteśmy, które nie tylko myślą o tym, żeby wdrożyć, ale już rozpoznały swoje potrzeby i potencjał technologii, żeby to zrobić. Na to można byłoby nałożyć, i już się odwołujemy do wspomnianego przeze mnie badania, które prezes urzędu przeprowadził w końcówce zeszłego roku. Raport strategiczny opublikowany został w styczniu i z tego raportu, czy w zasadzie z badania, które opisane jest w tym raporcie, wynika, że na etapie myślenia o technologii jest już prawie połowa rynku. Połowa rynku, może źle powiedziane, połowa respondentów tego badania albo już wdrożyła, albo pracuje koncepcyjnie nad tym. Druga połowa jeszcze się trochę zastanawia, albo jest jeszcze na tym etapie przedkoncepcyjnym, no bo oczywiście gro rynku nie czuje potrzeby wdrożeniowej, bo w sposób tradycyjny prowadzi biznes i nie ma refleksji na ten temat. Natomiast ta pierwsza połowa, która już zaczyna na ten temat myśleć, no jest jeszcze jednak o różnym stopniu dojrzałości. O kilkunastu procentach możemy mówić tych, którzy są w fazie wykorzystywania. Reszta raczej koncepcyjnie nad tym się zastanawia. I tu chyba jeszcze można przecinek postawić, a nie kropkę, bo trzeba jeszcze pamiętać o pewnym zjawisku, które jest dosyć powszechne na rynku,
Jest to zjawisko, dla którego ukuta została nazwa Shadow AI, czyli oddolnego wdrażania technologii przez pracowników w organizacjach poza kontrolą organizacji. Z tej perspektywy patrząc, to z kolei stoją za tym badania, które pokazują, że jeśli nie pytamy o organizację o wdrożenia, tylko o wykorzystywanie, to już jest dramatyczna różnica. To prawie 80% organizacji przyznaje się do tego, że w jakimś obszarze pracownicy trochę poza kontrolą ostatecznie organizacji wykorzystują technologię dla ułatwiania sobie pracy i wtedy rzeczywiście będziemy mówili o najbardziej powszechnej w dyskursie społecznym czy publicznym technologii, która związana jest z wykorzystywaniem ogólnych modeli generatywnych, żeby nie wskazywać konkretnych brandów tychże narzędzi. A to zjawisko Shadow AI i wykorzystywanie tych rozwiązań poza kontrolą organizacji wynika nadal z niskiego poziomu świadomości organizacji jako takiej, czyli może niskiego zainteresowania organizacji, nieułożenia pewnych procedur, polityk kontroli nad zastosowaniem tych rozwiązań, czy też z tego, że nadal dla wielu osób te technologie są niedostrzegalne, że one troszeczkę funkcjonują w tle, bo jest taka tendencja, żeby szukać korzyści, a nie patrzeć na technologię, że kupujemy pewne rozwiązanie, a nie patrzymy, co jest w tle i zastanawiam się, co jest remedium i w jaki sposób możemy walczyć z tym zjawiskiem, bo ono dla organizacji jest niebezpieczne. Dopuszczenie takich rozwiązań bez kontroli generuje bardzo duże ryzyka i pytanie, jak z tym skutecznie walczyć? Czy to jest bardziej ta sfera procedur, polityk, pewnego procesu autoryzacji narzędzi, weryfikowania ich po stronie organizacji, czy też większy nacisk położyłbyś na budowanie świadomości i w ogóle umiejętność identyfikowania tych narzędzi? Moim zdaniem w odpowiedzi nie ma alternatyw. To znaczy nie można powiedzieć, czy jedno, czy drugie, bo wszystkie te aspekty są tutaj istotne. Ale przede wszystkim w tych organizacjach, w których AI weszła oddolnie, to można z pewnością powiedzieć, że decyzja biznesowa, decyzja zarządcza o wykorzystywaniu, o wdrażaniu jest już spóźniona. To znaczy, że w organizacji jest potrzeba wykorzystywania, a organizacja nie podjęła decyzji, by wykorzystywać. Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, a jest pokłosiem tego niejako. W związku z tym, że narzędzia te nie pochodzą od struktur organizacji, czyli nie zostały przetestowane, nie zostały zbadane, nie zostały ułożone relacje pomiędzy organizacją a dostawcą tego narzędzia, nie zostały ułożone relacje dotyczące przepływu danych, sposobu wykorzystywania tychże narzędzi, no to odbywa się poza kontrolą organizacji. To z kolei powoduje, że z perspektywy tajemnic przedsiębiorstwa, tajemnic prawnie chronionych, naszych na przykład tajemnic zawodowych, no ale przecież nasza tajemnica zawodowa to nie jedyna na rynku, mamy tajemnice sektorowe i wiele innych, ponad 100 różnych tajemnic jest, które są prawnie chronione, które nie są zabezpieczane w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że pracownicy wykorzystując prywatne konta do celów biznesowych, nie są kontrolowani, a w zasadzie nawet nie tyle może nie kontrolowani, bo to jest oczywista oczywistość, ale nie są świadomi tego, że wykorzystując te narzędzia prowadzą do rozpropagowywania, do ujawniania informacji poufnych różnego rodzaju, czy to kontraktowo poufnych, czy z perspektywy przedsiębiorstwa, czy właśnie z perspektywy regulacji, w posiadanie których wchodzą podmioty, których ich nie powinny mieć. Dopiero od tych licencji enterprise'owych narzędzi pojawiają się mechanizmy, które umożliwiają ochronę tych informacji, umożliwiają powierzenie przetwarzania danych osobowych, coś co z perspektywy RODO jest kluczowe dla powierzenia innemu podmiotowi danych osobowych w celu ich przetwarzania w naszym interesie. Oczywiście przy prywatnych licencjach tego w ogóle nie ma. I do tego jeszcze dodać należy
specyfikę rozróżnienia prywatnych licencji i tych licencji enterprise'owych dla tych narzędzi. Zwłaszcza mówimy o modelach językowych czy systemach generatywnych. Tych bardzo powszechnie wykorzystywanych Tutaj do powszechnie wszystkiego. wykorzystywanych do tak wszystkiego, naprawdę. no bo one są multitaskowe, w zasadzie mogą służyć i do generacji tekstów, i do generacji podsumowań, do analizy, tłumaczeń, czegokolwiek, więc jakby łatwość zasilania ich informacjami, dokumentami jest porażająca, no bo rzeczywiście one mają olbrzymi potencjał ułatwienia codziennej pracy. Czy one rzeczywiście ułatwiają tą pracę, na ile aspekty związane z negatywnymi cechami, jak to, że to są narzędzia probabilistyczne, w związku z tym niekoniecznie udzielane przez nich odpowiedzi, dane, które są wynikowe na nasze prompty, na nasze zapytania, są prawidłowe, czyli mamy też ten aspekt ryzyka, które związane jest ze sposobem funkcjonowania tegoż narzędzia, to jednak jeszcze jest inny, bardzo silny problem, a mianowicie problem polegający na tym, że by default narzędzia te na danych dostarczonych się uczą, modele się trenują na tych danych, które my dostarczamy, a więc na naszych danych. Jeśli dołożymy do tego ich cechę w postaci zapamiętywania całych fragmentów, i to świetnie widać na przykładzie sporu pomiędzy New York Timesem a OpenAI, no, czyli dostawcą ChatGPT, dotyczącym, gdzie prawnicy OpenAI i ChatGPT, a w zasadzie prawnicy New York Timesa pokazywali porównanie wygenerowanego prompta z ChatGPT z tekstem źródłowym pochodzącym z New York Timesa, gdzie dosłownie kilka słów było tylko innych, więc patrząc z tą perspektywą, wkładając do narzędzi dane, te dane potencjalnie oczywiście mogą zostać utrwalone i ujawnione innemu użytkownikowi, więc mamy dwupoziomowy problem. Pierwszy poziom, że ujawniamy to w sposób niekontrolowany dostawcy narzędzia, również dla celów szkoleniowych, czyli poza naszą kontrolą, poza wolą wykorzystania tej informacji, a po wtóre ten system może przy odpowiednim promptowaniu wydać te informacje innym podmiotom, czyli tak naprawdę uczynić dostępnym dla potencjalnie każdego użytkownika. Więc ta droga powinna być przez organizację zamknięta. Im szybciej, tym lepiej. Wtedy dwukanałowo się zamyka. Jeden kanał to jest po prostu dostarcza się, dokonuje się wyboru i wdrożenia narzędzia, które tą potrzebę pracowniczą ma zaspokoić, ale w sposób kontrolowany i na określonych regułach, czyli określa się po pierwsze wybór narzędzia dla tego celu, no bo cel jest łatwo biznesowo uchwycalny, no bo mamy use case'y tak naprawdę. Natomiast druga strona medalu, no to regulujemy to, robimy ramy, robimy polityki, no i szkolimy pracowników, żeby ten wachlarz wątpliwości, które można mieć lub obszarów, w których trzeba być czujnym, był im świadomy. I to jest drugi, może już trzeci filar tego podejścia, więc na to bardzo trzeba uczulić. Ale źródłem rzeczywiście tego jest inercja decyzyjna organizacji. To jest jako pierwsze. Bo rzeczą ludzką zupełnie jest to, że po prostu jeśli możemy ułatwić sobie życie, to sobie to zrobimy. Tu akurat jest może jeszcze jeden aspekt, który warto poruszyć. Jako że są to najczęściej narzędzia webowe, trudno jest nam ograniczyć perspektywą organizacji, żeby czegoś nie wykorzystać. To nie jest tak jak nieinstalowanie oprogramowania, co łatwo jest systemowo, organizacyjnie wykluczyć. Ale przy dostępie przez strony internetowe to ograniczenie byłoby problematyczne, zwłaszcza, że te modele się klonują, więc jakby nawet wykluczenie określonej strony internetowej nie spowoduje, że nie będzie można korzystać z narzędzia B, C, D, E, F. Tak, i pracownik, który będzie chciał sobie usprawnić pracę, Z jeszcze pewnością zawsze to może zrobi. chwycić prywatny telefon ze swoich narzędzi, co też jest oczywiście zadaniem organizacji, żeby odpowiednio zbudować świadomość, że tej drogi też nie powinno się wykorzystywać i wykorzystać mechanizmy regulacji wewnętrznych, żeby takich praktyk zakazywać. W raporcie opracowanym dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym już wspominałeś, tym raporcie strategicznym dotyczącym zapotrzebowania i wykorzystania AI w organizacjach, tak skrótowo to nazwijmy, wskazany jest jako jeden z wiodących taki trend rynkowy wdrożeń operacyjnych. Bo mówimy o tym wykorzystaniu technologii i z raportu przebija teza, że
rynku polskim, bo do niego odnosi się badanie, mamy do czynienia z takim trochę eksperymentalnym, operacyjnym, ad hocowym wdrażaniem, które jest szybką odpowiedzią na zapotrzebowanie, a niekoniecznie ułożoną strategią wpisaną w długofalową perspektywę działania organizacji. Czy uważasz, że to jest droga bezpieczna i czy takie wdrożenia operacyjne mogą być realizowane skutecznie, z wysokim progiem eliminowania ryzyk dla organizacji, czy jednak jesteś zwolennikiem takich pełnoskalowych wdrożeń strategicznych ze wszystkimi krokami po drodze? To znów pewnie zależy od organizacji, z którą mamy do czynienia. Patrząc z perspektywą wdrożenia, czy w ogóle absorpcji nowej technologii w organizacji, pewnie modeli wdrożeniowych, które są ciekawe i można byłoby wziąć pod uwagę jest kilka, nie obrażając się również na rzeczywistość, w tym sensie, o którym powiedzieliśmy przed chwilką, czyli o tym, że jednak pracownicy wykorzystują te narzędzia. Więc to jest jakiś pakiet doświadczeń operacyjnych, z których można czerpać, bo ostatecznie organizacje, żeby skutecznie wprowadzić wdrożenie, muszą być bardzo świadome siebie, czyli procesów, w których oni się odbywają, po to właśnie, żeby ocenić de facto, jaki ból organizacyjny chcą usunąć. No bo początkiem tego procesu powinno być zdefiniowanie tego celu, no i określenie czynników efektywności zbadania rezultatu, czyli KPI. Określenie ich na początku pozwoli na weryfikację, czy projekt się udał, czy się nie udał. I sięgając teraz do Twojego pytania, czyli do tych kwestii operacyjnych wdrożeń, operacyjnych w tym sensie, że patrzę na organizację i widzę, że zapotrzebowanie w określonym obszarze jest, bo jest, mówiąc wprost, wsparcie ze strony pracowników, to jest to pewien obszar, który stosunkowo łatwo jest uchwycić. Co nie znaczy oczywiście, że należy na tym się skupić. Można się na tym skupić, potraktować to jako pewnego rodzaju, no właśnie, piaskownicę regulacyjną dla celów oceny, czy to jest coś, co na pewno przyniesie nam korzyść. Bo jeszcze musimy pamiętać, że do tego operacyjnego wykorzystania, na przykład do tego, że łatwiej jest tam stworzyć określoną treść marketingową, komunikację do pracowników, czy jakąkolwiek inną, no to musimy ostatecznie pamiętać, że czy ta treść jest prawidłowa, czy ona nie narusza innych praw, czy nie została, mówiąc wprost, wzięta z uwagi na specyfikę tychże modeli, ze źródeł, których nie chcielibyśmy wykorzystywać, czy nie możemy wykorzystywać z uwagi na ograniczenia, no choćby własności intelektualnej, no to jak już ten aspekt uwzględnimy i uświadomimy pracownikom, że to należy brać pod uwagę i weryfikować, to wcale może się okazać, że to pierwotne zachłyśnięcie się technologią nie jest takie zupełnie skuteczne, bo ta warstwa weryfikacji zabierze nam sporo czasu. Ja nie stawiam tu tezy, że ona wykluczy sensowność wdrożenia, natomiast na pewno będzie obszarem, który zmniejsza efektywność, tą pozorną efektywność. Tak? Odbiera atrakcyjność temu rozwiązaniu. Tak, ale bardzo istotnie właśnie zmniejsza ryzyko i regulacyjnie rzecz biorąc, no nie może się bez tego obszaru zmniejszenia ryzyka obejść. Patrząc z kolei na organizacje, które obserwujemy, czy którym doradzamy, to już niezależnie od tego obszaru zbadania, to bardzo widzimy silne podejście przy świadomych organizacjach już odgórne, gdzie bardzo silnie analizowane są procesy. Czyli tak naprawdę stoi za tym bardzo duży projekt, duży w tym sensie zaangażowania sił i środków, które na początku, po określeniu celu, po zmapowaniu organizacji, zasysają wiedzę dla organizacji. Ten początek budowania bazy wiedzy, która jest niezbędna do tego, żeby ocenić zakres projektu, wymagania dla tego projektu. I tu nie chodzi wyłącznie o wymagania prawne, a w zasadzie wymagania prawne po prostu są jednym z komponentów, ale wymagania projektowe, wiedza techniczna, wiedza projektowa, czy wiedza już odnosząca się do odpowiedniego wyboru narzędzi, bo tutaj znowu mamy bardzo szeroką gamę narzędzi działających w oparciu o różne modele w kontekście również ich sposobów trenowania, co generuje różne wyniki. Te różne wyniki powodują o potencjale aplikacji tych narzędzi do procesów, czyli potencjale osiągnięcia celu. I teraz ta procedura
składa się z wielu stopni. Pierwszy określenia celu i budowania wiedzy, drugi określenia wymagań, a potem dopiero przechodzimy do zagospodarowania tych wymagań w obszarze projektowym, budowania narzędzia czy wdrażania narzędzia i potem jego komercjalizacji i utrzymania. I oczywiście, jak to z każdym tego typu projektowym podejściem, to jest dopiero pierwsza pętla iteracyjna tego myślenia o tym, no bo później okazuje się, że technologia się rozwija, pojawiają się nowe zagrożenia, więc ta refleksja nie przestaje być ciągłą z perspektywy sposobu funkcjonowania narzędzia, ale i też poziomu ryzyk z nim związanych, bo one ciągle są zmienne w czasie, więc coraz więcej organizacji, i o tym wspomniałem na początku, od połowy zeszłego roku, coraz więcej organizacji patrzy bardzo systemowo na to i stara się wdrażać, zastanawiając się gdzie, najpierw próbuje, a potem skaluje. Mhm. A gdybyś mógł rozwinąć wątek tego próbowania i powiedzieć troszeczkę na temat ryzyk, które wiążą się z pominięciem tego etapu, dlatego że dostępność narzędzi na rynku, zwłaszcza tych gotowych modeli, jest duża. I czasem kusi, żeby pójść na skróty. Zidentyfikujemy potrzebę, zidentyfikujemy to zapotrzebowanie w organizacji i sięgamy po to, co jest, bo wydaje się, że jeżeli jest, to może być bezpieczne, to jest już sprawdzone i możemy z tego czerpać korzyść. Ten etap testowania, weryfikacji, takiej trochę zabawy z tym rozwiązaniem, eksperymentowania, trenowania, weryfikowania na danych nierzeczywistych, bez takiego rzeczywistego impaktu na decyzje biznesowe, na sytuację klienta, konsumenta, zależy od tego, w jakim obszarze się poruszamy, jest niezwykle istotny dla budowania tego procesu w sposób bezpieczny i też dla budowania tego procesu w sposób użyteczny. Powiedz proszę, jak wygląda dobrze ułożony projekt w tym obszarze? Co powinno się zadziać, co powinniśmy zweryfikować, zanim takie rozwiązanie puścimy na kolejny krok, zanim będziemy się przymierzać w ogóle do pilotażu na przykład? Jest takie podejście, które chyba najlepiej obrazuje i bardzo skrótowo i w sposób uproszczony, ale jednak oddaje pewną logikę. Organizacje mają, to jest pewne uogólnienie, ale mają pewną cechę przeszacowywania swoich kompetencji w kontekście wdrożeń AI-owych zwłaszcza. Są dwa podstawowe komponenty w tych wdrożeniach. Jeden komponent to jest oczywiście komponent czysto technologiczny, czyli dobór technologii, która ma zaspokoić tą potrzebę, którą mamy zdefiniowaną. A drugi komponent, dosyć kluczowy, zostawiając na boku pretrenowane modele, to jest komponent danych. Danych, które są niezbędne do wytrenowania tego modelu w kontekście naszej organizacji. Ten problem oczywiście teraz się zmniejsza w stosunku do niektórych modeli językowych, zwłaszcza modeli ogólnego przeznaczenia, gdzie pretrenowanie w niektórych obszarach ich użytku nie jest niezbędne, ale zasadniczo jest tak, że model AI-owy jest narzędziem, które w pewnym sensie, obrazowo to ujmując, należy wypełnić treścią, żeby spełnił swoją funkcję. No i w organizacjach, czy w wielu organizacjach przeszacowujemy jakość danych, które posiadamy. Więc pierwszym krokiem wdrożeniowym, jak już budujemy ten nawis wiedzy, jest to, czy organizacja ma, albo jakie ma dane, albo, a może w konsekwencji do tej oceny, jak dużo nakładu trzeba poczynić na przygotowanie tych danych dla celów trenowania, żeby one były jakościowo odpowiednie. Tu mówimy o kompletności tych danych, o jakości odnoszącej się do zakresu, czy no właśnie odpowiedniej kategoryzacji po to, żeby na ich bazie móc skutecznie model wytrenować. W danych bowiem na równi ze sposobem, w jaki sam model funkcjonuje, czyli na równi z konstrukcją modelu, tkwią
cechy późniejszego skutecznego lub nieskutecznego działania samego systemu sztucznej inteligencji, czyli cechy, które w obszarze dyskursu na temat sztucznej inteligencji odnoszą się zwykle do takich aspektów jak dyskryminacja, czyli do nierównego traktowania, tam gdzie decyzje czy dane generowane przez system są błędne, no bo błędnie zostały wzięte dane szkoleniowe i takim bardzo szkolnym przykładem tego jest porażka Amazona przy wdrażaniu ich systemu rekrutacyjnego, który to system rekrutacyjny generował preselekcję kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym oczywiście i okazywało się, że to są nagle wszystko biali mężczyźni. No, co z kolei tkwiło bardzo silnie w danych, na których ten model został wytrenowany, które zostały wzięte przy tak właśnie skonstruowanej próbie. Więc nie wchodząc w szczegóły tego modelu, to przełożyło się na sposób generowania treści. A zatem jeśli dane są niezdatne do tego użytku, to będą powielały błędy ukryte w tych danych, zwielokrotniając je przez sposób funkcjonowania samego modelu. Więc to jest chyba pierwszy punkt takiego zaczepienia, nad którym należy się skupić i dochodząc właśnie do tego zjawiska, o którym miałem powiedzieć, data first, AI second, czyli skupmy się na tym, czy jesteśmy organizacją bazującą na danych, czy zbudowaliśmy bazę wiedzy, którą to bazę wiedzy możemy wykorzystywać, bo ona jest powtarzalna, ustrukturyzowana, a zatem stanowi dane wkładowe, dane treningowe do modelu, po to, żeby potem na ich podstawie móc wyabstrahować te związki pomiędzy danymi dla celów wykorzystywania swojego modelu. To jest w ogóle pierwszy krok i dlatego ta procedura AI Discovery ma na celu odkrycie potrzeby, ale również odkrycie tego aspektu organizacyjnego, w tym aspektu odnoszącego się do danych, niekoniecznie danych osobowych właśnie, tylko szeroko danych, które tutaj będą wykorzystywane. I to jest, i tu wracając do wspomnianego przez Ciebie raportu, jest olbrzymim problemem systemowym. Myśmy odnieśli się specjalnie do tego, czy sformułowali to w taki sposób, żeby pokazać istotę problemu. Z raportu tego, już teraz wchodząc w typy danych, wynikało, że zbadane przez nas organizacje nie są w stanie rozróżnić, jakiego rodzaju dane wykorzystują i że w procesach obsługi klienta, w procesach biznesowych związanych z przetwarzaniem dokumentacji są dane osobowe i oni przetwarzają dane osobowe. Zatem i na etapie trenowania, przy etapie trenowania można byłoby sobie wyobrazić odpowiednie przygotowywanie danych po to, żeby nie zawierały one danych osobowych, ale już z pewnością na etapie produkcyjnym, na etapie aplikacji tychże modeli będziemy mieli do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, no bo będzie oddziaływał na sferę praw określonego użytkownika, czy to pracownika, klienta, obywatela, obojętnie, konsumenta. Więc będą przetwarzane tam dane osobowe. A przytłaczająca część organizacji, odpowiednio przy trenowaniu 40, bodaj 3, a przy wykorzystywaniu 58%, w ogóle nie rozpoznaje przetwarzania danych osobowych. Jeśli nie rozpoznaje przetwarzania danych osobowych, to mamy obszar, który jest niepokryty regulacyjnie. Czyli organizacje nie są świadome, pracownicy tym bardziej nie są świadomi, bo pracownicy są lustrem swojej organizacji, jakości wiedzy w swojej organizacji, więc mamy tu olbrzymi dysonans regulacyjny, czy poziomu regulacyjnego, poziomu wdrożenia zgodności z prawem, ale żeby być też uczciwym, trzeba jasno powiedzieć, że to jest problem nie tylko związany z nową technologią i ze sztuczną inteligencją, tylko to jest problem globalny. A już jak sięgniemy do regulacji specyficznych, trudnych we wdrażaniach, jak na przykład, którą jest ogólne rozporządzenie ochrony danych, czyli RODO, no to rzeczywiście ta luka kompetencyjna i luka wdrożeniowa tutaj istnieje, pomimo tego, że mamy za pasem 8. rocznicę obowiązywania tychże przepisów. Siłą rzeczy, rozmawiając
ułożeniu doszliśmy właśnie do regulacji, bo wspomniałeś o rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych i o tej regulacji, która porządkuje nam sferę przetwarzania danych osobowych, to jest może dobry moment, żeby wspomnieć w ogóle o pewnym tle regulacyjnym, które organizacja powinna tutaj wziąć pod uwagę. No bo RODO to jest jeden obszar, tam gdzie pojawiają się dane osobowe, siłą rzeczy ja widzę je wszędzie, wiem jakie jest prawo rynku i zatrważające było dla mnie czytanie raportu w tym obszarze i to, że nadal mamy tak niską świadomość i tak niską identyfikowalność i rozpoznawalność tych danych osobowych w organizacji, bo to nam otwiera furtkę do szeregu naruszeń w strukturach organizacji i to jest ogromne pole do pracy dla organizacji, która dane wykorzystuje i która na danych pracuje. Natomiast jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, mamy też inne regulacje, które wiodą tutaj prym. Gdybyś mógł przybliżyć nam sam AI Act i wyjaśnić, jeśli jest to możliwe, w kilku zdaniach, kiedy on znajduje zastosowanie, które organizacje powinny wziąć go pod uwagę i przywołując dość częste pytanie z rynku, czy taka zwykła firma to musi się przejmować tą regulacją, jeżeli właśnie tylko korzysta z pewnych prostych modeli językowych, żeby sobie coś usprawnić na przykład. Jakie jest zastosowanie tej regulacji, jaki jest impact na biznes? To żeby odpowiedzieć na to pytanie, musi być chyba troszeczkę rysu historycznego, troszeczkę w 3 zdaniach, a mianowicie Komisja Europejska, zaczynając pracę nad regulacją sztucznej inteligencji, musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce jeden akt, który kompleksowo załatwi problem obszaru sztucznej inteligencji, czy jest to w ogóle potrzebne w Unii Europejskiej, czy potrzebny jest w ogóle jakiś akt, czy też to będzie patchwork różnych regulacji prawnych. I o ile na początku tendencją było i efektem tej tendencji dotyczącej pozostawienia sfery regulacji sztucznej inteligencji w obszarze wytycznych, czyli prawa miękkiego, ich efektem są wytyczne dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji, opracowane i przyjęte w Unii jako podstawa aksjologiczna, czyli podstawa dotycząca wartości, którym podlegać powinien rozwój sztucznej inteligencji w Europie. Ostatecznie Unia Europejska, Komisja, ale za nią pozostałe organy legislatury, czyli Rada i Parlament, zdecydowały się na uchwalenie aktu w sprawie sztucznej inteligencji, ale aktu o ograniczonym zakresie zastosowania. Komisja doszła do wniosku, słusznie doszła do tego wniosku, że mamy w Unii Europejskiej, to był 2018 rok, jak zaczęto pracę nad tymi przepisami, mamy w Unii Europejskiej przepisy, które wprawdzie nie nazywają rzeczy po imieniu, czyli nie odnoszą się wprost do koncepcji sztucznej inteligencji, czyli nie definiują systemu sztucznej inteligencji, ale dotyczą tego zjawiska. Jednym z nich jest wspomniane RODO, ale mamy też szereg dyrektyw antydyskryminacyjnych, mamy przepisy pakietu cyfrowego, mamy dyrektywę maszynową, mamy ogólne rozporządzenie o bezpieczeństwie produktów, czyli bardzo ogólne przepisy, ale też czasami sektorowe, przepisy konsumenckie choćby, które dotyczą pewnych praktyk, pewnego sposobu użycia, a że mają one charakter neutralny technologicznie, czyli nie odnoszą się do żadnej nazwanej technologii, mogą obejmować dowolne sposoby użytku, w tym w kontekście technologicznym dowolne technologie. I dlatego ostatecznie Komisja zdecydowała się, żeby opracować akt, który będzie uzupełniał ten stan prawny, zwłaszcza RODO, które uznaje, jakby jestem zwolennikiem tego podejścia, że ono jest najbardziej horyzontalnym aktem, który najszerzej znajduje zastosowanie do obszaru sztucznej inteligencji. Także za chwilkę dojdziemy do tego, że akt w sprawie sztucznej inteligencji w przeważającej części jeszcze się nie stosuje, bo jeszcze nie przyszły terminy rozpoczęcia obowiązywania. To nie znaczy, że obszar sztucznej inteligencji nie jest dzisiaj regulowany. No jest, właśnie poprzez te inne przepisy, w tym właśnie RODO. Ale do czego Komisja Europejska doszła? Doszła, że są pewne obszary zastosowania systemów sztucznej inteligencji,
które wymagają dodatkowej ochrony z perspektywy praw i wolności osób, których dane dotyczą, bezpieczeństwa, wpływu środowiskowego, ale też chciała mieć akt, który paradoksalnie, bo inaczej się o nim mówi w takim dyskursie publicznym, miał wesprzeć rozwój technologii, miał wesprzeć innowacje. Zresztą to jest wprost wskazane jako jeden z celów tego rozporządzenia. Więc mamy akt w sprawie sztucznej inteligencji, który uzupełnia stan prawny. Będzie on stosowany w oparciu o konstrukcję, która klasyfikuje poziom ryzyk. Bardzo znane jest takie opracowanie Komisji Europejskiej, taka piramida ryzyk, która pokazuje, w jakich obszarach rozporządzenie się stosuje. I na samej górze tej piramidy są tak zwane systemy zakazane, a w zasadzie praktyki związane z wykorzystywaniem tychże systemów. Social scoring, który znany jest z kolei z Chin, w Europie jest zakazany. Jest zakazana manipulacja podświadoma, są zakazane działania wielkoskalowe dotyczące scrappingu zdjęć pod kątem rozpoznawania twarzy, Clearview jako przykład, Clearview AI, czy ściganie przestępstw w oparciu właśnie o biometryczną identyfikację z pewnymi wyjątkami. I w artykule 5 jest sformułowany katalog takich praktyk, które są zakazane. I te przepisy już obowiązują. One obowiązują od lutego 2025 roku, bo to był początek. Komisja stwierdziła, że w tych obszarach jest największy impact i trzeba po prostu tego zabronić. Tu poszła drogą przez po prostu czarną listę praktyk znaną z porządku konsumenckiego. Mamy też obszar, drugi poziom to jest obszar systemów wysokiego ryzyka. I systemy wysokiego ryzyka są skatalogowane w rozporządzeniu, w załączniku 1 i w załączniku 3. W załączniku 1 odwołujemy się do przepisów ustawodawstwa zharmonizowanego obejmującego niektóre typy zastosowań, pojazdy, sektor medyczny, autonomiczny sektor medyczny, sektor zbrojeniowy itd. A w załączniku trzecim z kolei mamy typy użytków. Prawo pracy, sektor medyczny wspomniany i kilka jeszcze innych. Przy projektowaniu, żeby pokazać pewne takie odniesienie procentowe do rynku, przy projektowaniu tegoż rozporządzenia, które zostało skierowane na ścieżkę legislacyjną w kwietniu 2021, Komisja Europejska szacowała, że obejmie ono 5 do 7% wszystkich systemów wówczas stosowanych. W związku z tym impact rynkowy od samego początku nie miał być duży, on miał być tylko wcelowany tam, gdzie ryzyko jest wysokie. Po drodze, jak wiemy, pojawiła się generatywna sztuczna inteligencja. Pojawiła się, to jest złe słowo. Został udostępniony pewien specyficzny model, który zdobył z olbrzymim skutkiem rynek. No i trzeba było się zastanawiać, co w takim razie jeszcze, czy ta regulacja nie powinna być uzupełniona o tego typu modele. I rzeczywiście pojawiło się w toku prac legislacyjnych obszar regulacyjny dotyczący modeli generatywnych, czy modeli ogólnego przeznaczenia, jak nazywa je szerzej, bo to są również modele generatywne, rozporządzenie. I mamy jeszcze jeden poziom ryzyka, który już jest bardzo ograniczony zakresowo. Bo może jeszcze jedną rzecz tutaj powinienem dodać. Dla modeli wysokiego ryzyka i to jest 80% myślę treści merytorycznej rozporządzenia, pozostawiając kwestie instytucjonalne na boku, modele wysokiego ryzyka na producentów, czyli dostawców, jak chce rozporządzenie, i na podmioty stosujące, czyli te, które u siebie wdrażają to rozwiązanie, zostało nałożony szereg obowiązków, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa tychże systemów. Mamy przede wszystkim obowiązek stworzenia systemu zarządzania ryzykiem, odpowiedniej dokumentacji, wykorzystywania odpowiednich danych. Do tego jest system certyfikacji ułożony. Zatem jest kompleksowa regulacja dotycząca obowiązków, która jest zbliżona do znanej
z wcześniejszego okresu regulacji produktowych. Gdy mamy jakiś produkt, który ma spełniać określone cechy, oznaczenie CE, znane z innych obszarów, ono tutaj również będzie miało zastosowanie. Więc to jest najszerszy zakres zastosowania rozporządzenia i obowiązków, które zostały nałożone. No a ten z kolei najwęższy to są przepisy dotyczące transparentności. I one dotyczą, w pewnym uproszczeniu mówiąc, obszaru, gdy my jako użytkownicy wchodzimy w interakcję z systemem sztucznej inteligencji, nie wiedząc o tym, że jest treść zmanipulowana albo dostarczona, chatbot na stronie internetowej do kontaktu z klientem może łudząco, jako że one wszystkie przechodzą test Turinga, może łudząco być zbliżony w komunikacji do komunikacji ludzkiej. W związku z tym prawodawca unijny doszedł do wniosku, że trzeba i tam dostarczyć dodatkową informację, że ta treść jest zmanipulowana, albo ta treść jest skorygowana, albo w ogóle dostarczona przez system sztucznej inteligencji, tak żeby podmiot wchodzący w interakcję z takim systemem wiedział o tym, że ma do czynienia z treścią generowaną, a nie z treścią dostarczoną, sformułowaną przez człowieka. I to zamyka treść rozporządzenia wraz z tą regulacją dotyczącą generatywnych modeli sztucznej inteligencji. A zatem cała treść dotycząca sposobu przetwarzania, tego czy można przetwarzać dane, czy nie, jest poza tą regulacją zupełnie. Więc musimy popatrzeć na to, jak zastanawiamy się nad wdrożeniem, czyli jak jesteśmy na tym drugim etapie po określeniu celu projektowego, na określeniu wymagań, no to musimy zdecydować, czy ten użytek naszego modelu, naszego systemu sztucznej inteligencji, który ostatecznie opracujemy lub wdrożymy w naszej organizacji, będzie mieścił się w praktykach zakazanych, no to go nie wdrożymy, co naturalne, bo już mamy ten zakaz obowiązujący, czy będzie ewentualnie należał do kategorii systemów wysokiego ryzyka. Zatem musimy potem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w stosunku do tego systemu jesteśmy dostawcą, czy go opracowujemy i wypuszczamy pod własnym brandem, czy też jesteśmy podmiotem stosującym. Możemy być jednym i drugim, czyli jeśli opracowujemy system dla samego siebie, to jesteśmy i dostawcą, i podmiotem stosującym, i oba te katalogi obowiązków mamy, pomimo tego, że nie komercjalizujemy go poza organizacją. No, czy ewentualnie nie jest to obowiązek, z tym nie jest związany jakiś obowiązek dotyczący transparentności, o którym wspomniałem, lub czy nie wykorzystujemy generatywnej, nie wykorzystujemy, co nie tworzymy modeli generatywnych. To jest jedna część tej refleksji. Druga część tej refleksji, jakiego rodzaju dane wykorzystujemy. Czy możemy to wykorzystywać? Czy jak mamy dziesiątki tysięcy CV, powiedzmy, że one są zalegalizowane dla celów przyszłych rekrutacji zgodnie z RODO, czy my możemy je wykorzystać do trenowania takiego modelu sztucznej inteligencji, czy nie? Tutaj jest przejście przez zmianę celu. Ta zmiana celu, biorąc pod uwagę czynniki powiązania tego celu wtórnego z pierwotnym, będą języczkiem uwagi przy tej ocenie i zupełnie inaczej trzeba będzie podejść do tego, jeśli takie narzędzie będziemy wdrażali dla siebie, w oparciu o te dane, a jeśli takie narzędzie będziemy chcieli potem skomercjalizować. Tu ten związek oczywiście jest po prostu zbyt daleki, zbyt kruchy. No i jeszcze kolejne obszary, które będziemy musieli uwzględnić, to są obszary sektorowo specyficzne, czy to będzie narzędzie dla konsumentów, czy będzie wykorzystywane w sektorze medycznym, bankowym i innym. W tych sektorach mamy specyficzną regulację, którą również musimy uwzględnić, więc mamy bardzo szeroki zakres tej analizy, ale jeśli zastosujemy jedno z podejść, które ja uważam którego jestem zwolennikiem jako podejścia modelowego, czyli podejście uwzględniania ochrony danych osobowych w fazie projektowania, to jest osadzone w RODO w artykule 25, podejście wdrożeniowe, które powinien stosować każdy administrator, to będziemy w stanie uchwycić na etapie określenia wymogów wszystkie te wymogi regulacyjne, o których sobie wspomnieliśmy, bo to, o ile ono brzmi, jakby sugerowało, że jesteśmy skupieni na ochronie danych osobowych i RODO, to jednak ta regulacja obejmuje wszelkie działania. I tutaj jeszcze ostatni komentarz do tego. Wszystkie te regulacje, ten patchwork, on ma swój parasol nad sobą. Tym parasolem, pewną taką
perspektywą oceny tych wszystkich przepisów są wytyczne dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji. Te wszystkie przepisy szczegółowe, one muszą być wykładane w świetle tych wytycznych, bo te wytyczne, określając zapobieganie szkodom, autonomię człowieka, sprawiedliwość, wyjaśnialność, dają podstawowe zasady, ale też wymogi określają, które mają służyć temu, żeby regulacje osiągnęły swój cel. Także nie można zerknąć, a dobrze, tutaj ten przepis spełniamy, to jest w porządku, jego należy jeszcze wyłożyć w kontekście, dlaczego ta regulacja powstała i te... Przez pryzmat tych dyrektyw interpretacyjnych patrzeć Dokładnie, na tak, poszczególne treści. Taką służą funkcją, więc warto je mieć na stole wdrożeniowym. O wdrażaniu sztucznej inteligencji w organizacji można rozmawiać długo. Tu jednak kończymy część pierwszą naszego podcastu i zapraszamy do wysłuchania odcinka drugiego, w którym opowiemy, jak budować zespoły wdrażające, jaka jest odpowiedzialność zarządu i jak ten proces ułożyć. Serdecznie zapraszam.